Dzień dobry moi drodzy, zapraszam Was na Kosmetyczkę Stycznia, czyli projekt, w którym wybieram sobie kosmetyki, których używam przez cały miesiąc. Na początek podsumujemy sobie produkty, których używałam w grudniu, powiem Wam, co mi się sprawdziło, co nie, także zapraszam do oglądania. W kosmetyczce grudnia nie było praktycznie żadnych nowości, więc używałam sobie rzeczy, które już dobrze znałam. Jedyną nowością była paletka Totalny Matte, która nowością premierową nie jest, ale jest nowością u mnie i faktycznie używałam jej dosyć często, bardzo fajnie mi się sprawdzała, fajnie mi się używało ją z paletką, którą denkowałam, więc była takim też fajnym uzupełnieniem. No uważam, że to jest bardzo fajna kolorystyka, tworzy ciekawą kompozycję i te maty są takie lekko suche, ale nie, że są takie, wiecie, jak wiór i ciężko zbudować pigmentację, tylko one są takie, że się nie sypią mocno, więc naprawdę się przyjemnie pracowało tą paletką, więc byłam z niej zadowolona, jestem na tak. Pozostałe rzeczy to są rzeczy, które po prostu już znam i lubię i tutaj na przykład paletka z różami, fantastyczna, bardzo lubię, bardzo przyjemnie mi się używało. Podobnie bronzer też sięgałam często po ten rozświetlacz, chociaż wyjęłam sobie głównie dla bronzera, ale byłam bardzo zadowolona. Nadal bardzo lubię i wiem, że tej paletki nie ma, ale bronzer możecie kupić sobie oddzielnie pod nazwą Opalenizna Instant. Co jeszcze? Maskara Lancome Hypnose Drama. Tak jak z początku, wiecie co, ja nie byłam jakąś ogromną fanką tej maskary, bo ona ma taką specyficzną tą szczoteczkę, ale jak się tak wyczuje, w którym momencie ją tam przekręcić, to jakby efekt na rzęsach jest naprawdę spoko i ładnie się utrzymują na siebie, wiecie, nie odbija ani nic takiego. Wróciłam sobie również do pomadki Haen Luxury. Słuchajcie, one wyszły już w nowym opakowaniu, mam jeszcze kilka kolorów w starym. No, one znów się powinny tak naprawdę pojawić w ulubieńcach roku, bo uwielbiam je. Nie używałam w tym roku ich faktycznie aż tak dużo, bo po prostu było dużo innych nowości i po prostu sobie też chciałam potestować inne, ale wciąż uważam, że to są fantastyczne szminki i wciąż jakbym miała wybierać, wiecie, do kufra tylko kilka jakichś tam kolorów, to by były właśnie te. Po prostu bardzo je lubię, więc cały czas. Podobnie jest z bronzerem z Glam Shopu, do którego sobie wróciłam. Powiem Wam, że z tych wszystkich Glam Shopowych premier to jest naprawdę najlepszy bronzer. Z Glam Shopowych premier, jeżeli chodzi o kremowe, płynne bronzery, to ten lubiłam najbardziej i to podtrzymuję. Także czy coś jeszcze? Chyba tyle z takich hitowych rzeczy, także wow, możemy przejść od razu do kosmetyczki stycznia. Zaczniemy sobie dzisiaj od oka, bo mam wizję użyć sobie cieni kryształowych z Glam Shopu. No i właśnie, żebym tutaj nie miała żadnego bałaganu, to łatwiej będzie mi zacząć od oczu, więc oczywiście standardowa baza Inglot Eyeshadow Keeper. To zacznę sobie może od tego cienia tutaj. Taki neutralny, tylko żeby... A w ogóle miałam zacząć od brwi. Zaraz je zrobię. Żeby tutaj sobie zrobić po prostu przestrzeń. Tak delikatnie tylko sobie wykonturuję oko tym jednym cieniem, bo tu i tak będzie szedł błysk i tak będą szły kreski, więc praktycznie nie będzie tego widać, ale może to właśnie wpłynie na jakiś taki, wiecie, efekt pogłębienia i trójwymiarowości. I tutaj wyciągnęłam sobie jedną paletę z błyskami z Glam Shopu i tutaj właśnie w tym rządku i ten fiolet to są kryształowe cienie. Ja najbardziej lubię chyba ten iskrzący opal, ale dzisiaj chyba sięgnę sobie po ten, to jest kryształ górski, mój drugi ulubieniec. Możecie sobie tak głowę pochylić do przodu, wtedy nie będzie się Wam sypało na policzek, tylko na stolik. Ten kryształ górski, on jest taki pięknie srebrzysty. Właśnie miałam ochotę na takie srebro, aczkolwiek właśnie w porównaniu do pozostałych, ten ma w sobie troszkę zieleni, bo one są teoretycznie wszystkie takie neutralne, ale właśnie jeden będzie bardziej wpadał w niebieski, jeden w róż, jeden w fiolet, w beż i tak dalej, w złoto. Miałam te brwi zrobić, więc przechodzę sobie do mydełka Stars from the Stars. No, lubię to mydełko, bo ono jest chyba takim, który najlepiej mi utrwala brwi, chociaż wiadomo, że żele robią to lepiej. Więc wyczesuję sobie. I też sobie w tym miesiącu poużywam. Niech sobie przeschnie. Później delikatnie jeszcze wypełnię je pisaczkiem i możemy przejść do eyelinera. Tutaj zwróćcie uwagę, że przeniosłam troszeczkę ten kryształowy cień, też tak na zewnątrz wyciągnęłam. To nie musi być, wiecie, jakaś taka graficzna tutaj linia, ale żeby tak właśnie przenieść troszeczkę poza zewnętrzny kącik. Eyeliner to będzie taki żelowy z Bobbi Brown, czy tam kremowy.
Zapomniałam lampki zapalić. Dobra, to już tak to się prezentuje. Niektóre linie sobie, wiecie, delikatnie poprawiłam po prostu pędzelkiem z korektorem, ale to tak bardziej, wiecie, żeby po prostu doczyścić je tu i tam. One nie muszą być takie idealnie super równe, bo to ma być takie modowe trochę, więc tutaj też nie musimy tych linii robić super gładziutkich i wiecie, super idealnie symetrycznych. No takie, żeby były takie w miarę symetryczne, to będzie ok. Ten pędzelek w ogóle jest bardzo fajny, ta 24. On jest bardzo długi, więc będzie się fajnie sprawdzał do wszelkiego rodzaju takich rzadkich eyelinerów, czyli tych na przykład takich jak ma Suva Beauty, które się rozrzedza z wodą, a jeżeli kremowe, to właśnie takie, które mają troszeczkę w sobie Duraline'a. On pięknie w ogóle sunie, jest taki idealny glide i właśnie to jest specyficzne w tym pędzelku, że jego trzeba mocniej przycisnąć, wtedy po prostu ładniejsza, równiejsza kreska wychodzi, gdzie człowiek tak, wiesz, ja na przykład jestem taka, że lubię, wiecie, kontrolować wszystko i tak, wiecie, tam dziubać, a tutaj trzeba właśnie tak położyć i tak odważnie po prostu pociągnąć i jest znacznie łatwiej. Ok, udały mi się te kreski. Jeszcze sobie wezmę ten skośny pędzelek, ja sobie nim tutaj właśnie czyściłam wszystko i wezmę ten cień metaliczny, troszeczkę dołożę sobie z tej strony, bliżej tej kreski, żeby ten kolor po prostu dochodził aż pod samą tą kreseczkę. No i możemy tak wprowadzić też troszeczkę tych drobinek w tą przestrzeń o tutaj. Czyszczę to i przechodzimy do makijażu twarzy. Odkryłam ostatnio taki tip, że jak zmywam sobie coś płynem micelarnym, bo zazwyczaj jak robię demakijaż, to demakijaż robię olejkiem i potem go zmywam jakimś tam żelem, czy pianką, czy innym płynem do mycia twarzy, a płynów micelarnych raczej nie używam, no i wiemy, że płyny micelarne powinno się zmywać wodą. No i wiecie, jak tak się robi jakieś takie popraweczki, to się raczej tą wodą nie będę teraz szła i myła buzi. Więc się stwaniłam, że po prostu biorę sobie jakiś tam wacik i po prostu przelatuję sobie wodą. Tutaj mam na przykład przelaną wodę, zawsze mam ją gdzieś tutaj przy sobie i po prostu sobie, wiecie, czyszczę teraz, jakby zmywam ten płyn micelarny po prostu wodą. Chociaż w ten sposób. Może jeszcze zanim twarz, to zrobię sobie te brewki, dokończę. Biorę sobie pisak z NYX-a. No mega lubię takie brwi. Po prostu mydełko i pisak i to wszystko. A jak używałam przez cały rok cieni, to aż mi się chce czasami takich innych brwi. Przerzuciłam sobie kryształy do mniejszej paletki i wrzucam sobie właśnie do kosmetyczki miesiąca i przechodzimy do skóry. I jedną właśnie z nowości, którą chciałabym w tym miesiącu sobie potestować, jest podkład z Vibo Skin Perfector. I jest to podkład, który ma być w takiej formule trwałej, jakby zastygającej i dobrze trzymającej się i ma nadawać cerze promiennego blasku. Jest to nowość, która wyszła jeszcze w grudniu przed świętami. W ogóle zobaczcie, tu jest czarne, tu jest różowe, to tak nie wygląda za bardzo. I cena tego podkładu to jest 57 zł i jak ktoś słusznie na IG zwrócił uwagę, że jak na podkład z Vibo to jest dosyć drogo, więc sprawdźmy sobie ten podkład. Czy to, że jest drogi, to jakby ma powód, czy on faktycznie jest na tyle dobry, że warto go kupić, czy nie. Tutaj sobie wyłożyłam, nie wiem dlaczego, aż 3 pompki. Zobaczcie, że on jest taki dosyć płynny. Wezmę sobie pędzelek z Jessup, to jest 103, chyba jedyny, który lubię z Jessup. I ja w ogóle wybrałam sobie odcień, bo dostałam to w przesyłce, odcień 04 Natural. Wydaje się ciutkę za jasny, ale zobaczymy. Może po prostu sobie to później wyrównam jakimś bronzerem czy czymś. Ma dosyć wyrazisty zapach. Mam wrażenie, że też trochę alkoholowy, więc od razu ostrzegam, że to może nie będzie dla każdego. Właśnie ta butelka tak całkiem ładnie wygląda, nie? Ale jak się tutaj ten różowy taki tutaj, to od razu takie jest... Nie za bardzo to wygląda. Krycie ma naprawdę fajne. Troszkę sobie doklepię paluszkiem. Nie zastyga bardzo szybko, bo czuję cały czas go jeszcze takiego lepkiego na twarzy. Jeszcze się transferuje na palce, co jest plusem, no bo wiecie, po prostu nie musimy się spinać z bardzo szybką aplikacją. Całkiem ładnie, ale to nie jest jakieś takie... że nie wiadomo co. Może gąbeczką jakby nałożyć, to by było jeszcze ładniej. Nie jest to brzydkie, absolutnie nie. Ładnie wygląda. Ale czy to jest, wiecie, jakieś wow, szał-pał? No wygląda ładnie. Wygląda ładnie. Buzia jest taka lekko świetlista, ale też nie taka, wiecie, mokra i tłusta. I zobaczcie, ile mi jeszcze zostało
O, ile mi jeszcze zostało tego podkładu, więc zdecydowanie nie wiem, jakoś tak automatycznie jakoś tak nacisnęłam i tak nie, wydawało mi się, że ta pierwsza pompka to będzie taka za mała, więc dołożyłam i nałożyłam za dużo zdecydowanie. Cały czas czuję jeszcze taką lepkość delikatną, więc póki sobie to zastyga, bo chciałabym zobaczyć, czy to faktycznie tak zastygnie, w ogóle tak no blado jakoś tak wyglądam, to wezmę sobie korektor, wezmę sobie Irene Eris, tu sobie też wchodzę w tą lukę, bo jest taka lekko zaróżowiona. No i właśnie sobie doklepuję palcem. Ten korektor trochę nawet ciemniejszy od podkładu. A nie, może i się wtopił. Ok, on chyba zaczyna faktycznie zastygać. Jest jeszcze cały czas delikatnie lepki, ale tak jakby zgęstniał delikatnie. Ok. I użyję sobie pudru od Irene Eris rozświetlającego. I chciałabym przetestować również ten puszek z Vibo, bo wyszedł również w kolekcji. No i wiecie, z tymi puszkami jest tak, one są w ogóle super. Ja kocham puszki do makijażu, ale jak słusznie jedna z widzek zauważyła, że te, które są w drogerii dostępne, często są takie malutkie, a właśnie nie ma takich dużych, więc sobie sprawdźmy. I moje pierwsze wrażenie jest takie, że on jest trochę sztywniejszy, jakby ta gąbka w środku jest trochę sztywniejsza, na przykład od tych gąbek, które ma LH Cosmetics. No, ten widzicie tak odskakuje od razu na swoje miejsce, a ten jest taki jak pluszowa zabawka i podobnie jest z tymi puszkami z Glam Shopu. Niemniej on też jest wciąż mięciutki, tylko po prostu różni się tą taką gąbeczką w środku, więc daję Wam znać, ale jest wciąż przyjemny i też taki miękki, że da się go tam zgnieść i wsadzić gdzieś tam pod oko, więc próbujemy. Czasami się mówi o takich szczegółach, bo wiecie, każdy zwraca na co innego uwagę, no nie? I jedni, oj, chyba z tym podkładem to tak nie siądzie za bardzo. Jakoś tak się mocno, chociaż... Nie no dobra, spanikowałam, bo miałam wrażenie, że tak się zapiekł mocno nagle, ale chyba jest jednak okej. Wracając do tematu. Czasami się zwraca uwagę na takie szczegóły, bo każdy ma też inny sposób postrzegania różnych rzeczy i czasami jak się nie wspomni, to później ktoś w komentarzu mówi, że kupił i narzeka, bo coś tam mu przeszkadza, więc chyba lepiej mówić o takich pierdołach trochę niż nie. Co myślicie? Ja to bym najchętniej w ogóle nie zwracała uwagi na takie rzeczy typu, nie wiem, zapach albo coś tam, no ale właśnie każdy ma inną percepcję. Ok, więc tutaj się sprawdza spoczko, jeżeli chodzi o takie jakieś strategiczne miejsca, które musimy sobie tutaj dokładnie wyparcelować i wklepuję. No nie no, jest naprawdę bardzo fajny. Mimo, że jest trochę sztywniejszy w porównaniu do tych innych, ta gąbeczka, to on wciąż jest mięciutki i przyjemny i elastyczny, łatwo się go tutaj układa w różne miejsca, ale się czuje taka blada. No i ten podkład teraz wygląda... Nie no, jest naprawdę bardzo ładny. Nie mam się do niego co przyczepić, naprawdę bardzo ładnie wygląda. I właśnie bardzo chciałabym potestować sobie w tym miesiącu również te nowe wypieki z Glam Shopu. Tutaj są z różami, a tutaj z brązerami, więc może zacznijmy sobie od tych brązerów. I tak się prezentuje ta z brązerami, czyli opalenizna instant. Mamy troszkę chłodniejszy brązer, taki powiedziałabym oliwkowy, cieplejszy, który lekko wpada w brzoskwinie i może nawet w czerwień odrobinkę i rozświetlacz, więc bardzo fajnie. Ja wypieki uwielbiam, wypiekane. Wiem, że Wy też lubicie wypiekane produkty do twarzy, pięknie się nimi pracuje. Jak nie będą zbyt rozświetlające, to ja już wierzę, że będą fajne. No i otwieram sobie róże. Och, i tutaj mamy takie marmurkowe. Tutaj mamy trend, biobrzoskwinia i lekko róż, czyli ten będzie pewnie taki jaśniusieńki, bardzo delikatny. Ten mamy faktycznie z brzoskwinką w środku, taki jest lekko brzoskwiniowo-brązowy, no a ten taki najbardziej różowy. Ok, zaczniemy sobie od tych bronzers. Jakiego pędzelka bym tutaj sobie chciała użyć? A może takiego. Też z Glam Shopu, to jest T113. No i może... nie wiem, który? Może ten. Na Heban. Wydaje mi się, że ten może być dosyć podobny kolorystycznie do opalenizny instant, aż sobie porównam. W sensie to by mogło być na plus, bo wiem, że dużo osób po prostu bardzo lubi ten. Nie, jednak nie. Widzicie, to jest te dwa, to by mogły być, jak połączone, mogłyby być właśnie jak ten. No zobaczcie, no to się po prostu pracuje, bardzo się przyjemnie tym pracuje.
samo się blenduje. Mega, mega przyjemnie. Też zwróćcie uwagę na to, jakiego pędzelka się używa. W ogóle jak oglądacie testy i ktoś na przykład mówi, że nie wiem, jest za słaby, jest za mocny, to też zwracajcie uwagę, jakiego pędzelka użył, bo to ma tak duży wpływ. Mój jest bardzo taki mięciutki, puszysty, ale mięciutki. Te włoski się łatwo uginają, więc ja sobie nie zrobię nim plamy. Nie ma po prostu szans, bo jest za delikatny. Gdybym użyła jakiegoś, wiecie, ławkowca albo czegoś takiego, no to na pewno byłoby inaczej, więc wiecie, recenzja recenzją, ale wy też zwracajcie uwagę na takie rzeczy. No zobaczcie, super. I czuć fajnie, wiecie co, ten podkład, że on zastygł i jeszcze jak zapudrowałam go trochę, to tutaj czuję, że nic mi nie migruje jakby, nie? Że nie naruszam tego podkładu, więc można sobie tak zsunąć, bo ta buzia jest taka gładka bardzo. No i bronzer jest super i to jest to wykończenie, które ja lubię. Ono jest subtelnie, w ogóle tutaj mi trochę kryształa jakiegoś zostało. To jest wykończenie, które lubię, bo ono jest leciutko, może to widzicie, takie leciutko odbijające światło, świetliste, ale to nie jest rozświetlenie. I to kocham, jak to nie jest rozświetlenie. Ten się wydaje trochę mocniej, widzicie? Rozświetlający. O, ten. Ale ten jest naprawdę super. Więc ten będę musiała sobie użyć po prostu innego razu i po prostu dam Wam znać w kosmetyczce lutego. I przechodzimy sobie do różyków. Ten pędzelek sobie czyszczę w ręczniczek. Ja mam ochotę sobie użyć tego różowego, o tego. No i a propos trendu, mamy trend na to, żeby ten róż jednak wracał nam na policzki, tutaj na jabłuszka, więc tutaj sobie też nakładam. I on ma już mocniejsze rozświetlenie. Widzicie? Zobaczcie, prawie że jak rozświetlacz już dla mnie. Zobaczmy sobie w ten sposób. Tak, jeden i drugi, widzicie, one są już takie mocno błyszczące. Więc nie dla każdego, jak ktoś nie lubi mocnego rozświetlenia, jeżeli chodzi o róż, no to ten jest naprawdę mocny. Z drugiej strony, jak ktoś na przykład nie używa rozświetlacza, a chce mieć trochę błyszczenia na policzku, no to może być spoko rozwiązanie. No wciąż wygląda to ładnie, ale no widzę, że tu jest tekstura podkreślona, no bo to już jest taki mocniejszy blask, no nie? Ja osobiście bym wolała, żeby był trochę delikatniejszy, no bo zobaczcie, ten najjaśniejszy wzięłam, on jest praktycznie jak rozświetlacz. I biorę sobie rozświetlacz z opalenizny Instant, chociaż tutaj już nawet nie ma potrzeby. One w ogóle, to jest ciekawe, że jak na wypieki, to są takie w miarę jakby lekko sprasowane. W sensie, że tutaj widzę, że to się troszeczkę pruszy, no tych produktów, że można, wiecie, tak zdmuchnąć troszeczkę ten, no jak to się nazywa, payoff, że w sensie, że ten taki osypek, no o matko, zapominam polski. Rozświetlacz jest raczej taki złotawy, ale już mi się ten policzek przestaje podobać, wiecie, już jest za błyszcząco dla mnie. Zobaczcie z bliska, tak żebyście wiedzieli, o czym mówię. O, widzicie, że to już jest taka naprawdę na tym policzku tutaj tafla. A tu mam akurat takie niedoskonałości i jakieś takie pierdółki i akurat one są no po prostu podkreślone mocniej, nie? Tu mam zwykle ładniejszy policzek, z tej strony zawsze jest gładszy, więc wygląda na pewno trochę lepiej. No ale ta tekstura jest podkreślona. Dla mnie to wykończenie już jest takie zbyt perłowe, już takie za bardzo błyszczące, że to nie jest takie komplementujące cerę, tylko będzie po prostu podkreślać wszystko, czego nie chcemy. W każdym razie będę testować w tym miesiącu, więc dam Wam znać za miesiąc, jak mi się sprawdzały. Dokończmy sobie makijaż oka, bo zostały mi rzęsy, więc najpierw sobie podkręcę delikatnie. I w tym miesiącu wybieram sobie maskarę Lancome Idol, czyli taką wydłużającą, kultową maskarę. Myślę, że do tego makijażu też będzie fajnie pasować. W czasie, kiedy podsycha mi pierwsza warstwa tuszu, wezmę sobie jeszcze troszeczkę tego eyelinera z Bobbi Brown i taki skośny pędzelek. Tym razem już nie rozrzedzam tego eyelinera, bo chcę sobie wprowadzić go troszeczkę między rzęsy, żeby nie było tutaj żadnych prześwitów między końcówką tej kreski, a po prostu linią wodną i rzęsami. Może sobie zaznaczę jeszcze delikatnie tutaj wewnętrzny kącik, ale tak może tylko, żeby przyciemnić, nie robić jakichś graficznych tutaj rzeczy. Zaraz zobaczymy. O tak. Bardzo fajnie tutaj się pojawia definicja, więc właśnie takim delikatnym ruchem podkreślam sobie ten wewnętrzny kącik, ale tylko, żeby był widoczny jego zarys. Tutaj nie musi być żadnej ostrej jakby krawędzi. Tak, powiem Wam, że normalnie mam teraz wrażenie, że to oko jest takie kompletne. Super, bardzo się cieszę, że to zrobiłam. I w ogóle, bo przypomniało mi się, że Wam nie powiedziałam, że makijaż jest inspirowany twórcą, który nazywa się Tychrychko.
O, on tutaj nagrał rolkę i właśnie na podstawie tej rolki zrobiłam właśnie ten makijaż. No nic, przechodzimy sobie do drugiej warstwy maskary. Ale wiecie co? Dołożę sobie jeszcze tak odrobinkę Hypnose Drama właśnie. No lubię objętość, no co zrobię, że lubię po prostu grube rzęsy. Santa baby. Pomyślałam sobie jeszcze, aby przykleić sobie w końcówkach takie dosłownie, dwie kępeczki, żeby było tak bardziej edgy, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. To są w ogóle rzęsy, które mi tak zostały, wiecie, z przycinania takich długich. Takie dwie kępeczki mi zostały i właśnie takie dwie kępeczki sobie przykleję. Tutaj mi się idealnie powinny wpasować. To są w ogóle rzęsy Blended Knotis się nazywają, Notice. Są bardzo stare, ale wiecie, ja tak rzadko używam, że wciąż są ok. I tak dosłownie, cyk tutaj w kącik. Jak mi podeschnie klej, to jeszcze sobie je tak położę bardziej. I to się tak wszystko teraz tak ładnie... No i tutaj aż się prosi coś troszkę chłodniejszego na usta, więc zaczynam sobie konturówką Inglot 326. Łaskoczą mnie te rzęsy tutaj. Wypełniam też troszkę środek i lekko rozcieram. I mam w tym miesiącu ogromną ochotę na winylki, żeby sobie do nich wrócić, więc wracam sobie i używam odcienia 15 Peachy. Ale wiecie co, nie zawsze musimy tymi pomadkami pokrywać całe usta i robić idealny obrys. Ja sobie dzisiaj użyję, tutaj na środek i troszeczkę tak rozklepię. Tutaj minimalnie i rozklepuję. Ale ślicznie. Piękne połączenie. Ekscytują mnie w tym miesiącu zarówno te nowości, jak i właśnie starocie, do których wróciłam, także bardzo się cieszę z kolejnej kosmetyczki miesiąca. Dajcie mi znać, jak Wam podoba się ten makijaż. No, ja powiem Wam, że dla mnie po prostu, moje klimaty po prostu petarda. Nieskromnie rzecz ujmując. Piszcie mi, które kosmetyki najbardziej Was zaintrygowały, abym wiedziała, na których teście skupić się najbardziej w tym miesiącu. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli chcecie oglądać kosmetyczkę miesiąca co miesiąc, to zasubskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pa, pa.